Tyle pytań, Rawczyc, gdzie biegałeś mąkiem na X levelu, więc cofamy się troszeczkę w czasie i powspominamy sobie, gdzie dobijaliśmy swój pierwszy setny level na mąku. Siemano, jestem Rawczyc i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Cofamy się o kilka miesięcy wstecz, by powspominać, gdzie wbijaliśmy pierwsze 100 leveli naszym kochanym Monczurem. Graliśmy od samego startu, kiedy jeszcze ta profesja troszkę mocniej biła, aczkolwiek teraz dalej ostatnio co sobie pogrywam i uważam, że te nerfy tam wiele nie zmieniły dalej. Jest to mega OP profesja, fajna do gierki solo. Powspominamy sobie, gdzie sobie pobiegaliśmy kiedyś tam na przełomie kwietnia-maja, bo wtedy najwięcej, raczej mało grałem, ale najwięcej w porównaniu do tego, jak przez ostatnie miesiące w ogóle nie grałem. I mam nadzieję, że tym odcinkiem zaczniemy również to, że będziemy powoli wracać na YouTube, przede wszystkim z odcinkami, że będzie tych odcinków więcej, będziemy kontynuować naszą misję nagrywania poradniczków na YouTube. Także mam nadzieję, że zachęcicie mnie łapeczką w górę, komentarzem dla statystyk, a my tutaj zaczynamy. Naszym założeniem tego Monczura było to, żeby grać przede wszystkim solo, choć wiadomo, gdzieś tam duo na pewno Team Hunt kiedyś wleci, przede wszystkim solo, bez spiny, taskowanie na ekranie i jakieś tam luźne bariery, aczkolwiek teraz ostatnio właśnie stąd nagrywam ten odcinek, bo mam tam już prawie 130 level i chciałbym gdzieś tam pokazywać wam spoty, jak bić, albo jak ja biję Monczurem, więc oczywiście jeśli macie jakieś sugestie, gdzie pobiec, a nie ma tego na kanale, to napiszcie to w komentarzu, bo wiem, że jak się wkręcę, to 300 level w moment będzie i później będzie lipa przykładowo na Old Hero Forest wbiec 300 poziomem. No to tak średnio pokazywać takiego spota takim wysokim levelem, także też będę chciał potestować trochę tych spotów specjalnie pod was, pod kontencik na YouTube, bo wiem, że tych Monczurów, mąków bardzo jest tutaj dużo, także graliśmy sobie tutaj mega na lajcie, taskowanie, ale expienie również było, też gdzieś tam się sfokusowaliśmy, ale było szybko, niecały miesiąc setny level, wiem, że tam niektóre osoby w tydzień chyba wbijały czy ileś, ale to nie ja, szkoda życia, aż tyle na tibie. Także downporcik klasycznie, questyki po drodze, odkrywanie tych kapliczek i można powiedzieć, że w chwila, moment, jeszcze szybciej chyba, patrząc na staminę, to 8 level wbiliśmy w 25 minut niecałe, później questik. Na questiku akurat przekonaliśmy się, że z 20 fistem jest to troszeczkę słabiej, troszkę się podtreniliśmy tutaj ze wszystkimi buścikami pod fisty, już widzę, że mamy 77 fista i bawiliśmy się po prostu na śmiesznych krokodylach. Kto robi tego taska? No ale jak Monk wyszedł, to na tych krokodylach nie dało rady robić nic, bo wszędzie było pełno ludzi, czyli na początku skupiliśmy się na krokodylach, zrobiliśmy chyba tutaj taska raz albo dwa max, później taranki, na tarankach to już było ciutkę przyjemniej, naprawdę bardzo fajnie, szybko wbijaliśmy tutaj sobie poziomy, karniefile, wiadomo, klasyka również, później widzę, że jakaś powrotka na krokodyle, tak próbuję się zastanowić, co miałem wtedy na myśli, że wtedy tutaj wróciłem, ale może dlatego, że wszystko było po prostu pozajmowane. No i karniefile, taranki, bardzo szybko level ten wbijaliśmy i następnie stone refinery, to akurat był chyba taki moment, kiedy się troszeczkę przyjedliśmy z taskami, a dalej korzystałem, że chyba był wtedy jakiś event, bo patrzę na exp gaina, a nie, wtedy jeszcze był bonus do 50 levela, to chyba boosty były palone, także lataliśmy sobie tajrówkiem na stone refinerach, z tego co pamiętam chyba do 50 poziomu, później jeszcze tutaj wrócimy, oczywiście podczas taskowania na mamutach, oczywiście deseczka jest na kanale w shortcie, pierwsza deska na kanale na mamutach, jednego taska chyba wymęczyliśmy, nie polecam tego taska, długo się go robi, ale jak ktoś chce bardzo i zabić bossa, no to niech zrobi. No i później wiadomo, stone refinery, nawet w sumie z profitem nam to wychodziło, sobie gdzieś tam biliśmy one targetik,
No i 50 level, oczywiście Ancienty, no i kultowa deska na Ancientach, gdzie każdy gdzieś tam pisał, że znobiłem, a ja po prostu testowałem, jak się klei klaty. Mąkiem, nie klei się klat, nie klei się klat, uciekajcie, nie próbujcie tego, ale na szczęście to na 52 poziomie się przekonaliśmy, a nie na wyższym. Także kolejna to już druga deseczka, na Ancientach biegaliśmy bardzo długo, wykonałem tutaj 3 razy taska na Ancienty, plus chyba 3-krotnie taska na bombisty na tym oto miejscu, także tych poziomów naprawdę sporo wleciało, cała bestiarka na bombistę oraz Ancienty w 100% zrobiona, ale było naprawdę tutaj fajnie, mimo że waste, ale tam waste, stoka na godzinę chyba na minusie, to co to w sumie jest przy aktualnych życiowych wydatkach, to jest nic. Także 67, 8, mi się wydaje, że chyba tutaj prawie dobiliśmy 75, z tego co pamiętam. No i nie, 72 level. Skończyliśmy swoje taskowanie na Ancientach, czyli tak naprawdę 22 poziomy biegaliśmy sobie na tym spocie. Następnie chciałem pokombinować, coś nowego przetestować. Widzowie polecali Spike'a, Kazo środkowego, no i niestety się zesrałem, brzydko mówiąc. Za mocno biły, z oddali mnie dojechały, ale na tym się nauczyłem i później odrobiłem zadanie domowe. Oczywiście jak tutaj dobiec i jak ja biegałem, jest też odcinek na kanale również. I dobiliśmy sobie tutaj 80 poziom. No i dalej niestety już nie możecie tutaj wrócić, bo już jest kolejny poziom Spike'a, choć widzę, że ja tutaj nawet dobiłem 81, bo po prostu na to mi pozwoliły moje mikstury. No i później Quarry na Port Hope. Z tego oto miejsca na pewno będzie jakiś odcineczek, bo chyba gdzieś jakąś nagrywkę mam, jak tutaj biegałem. No i to miejsce jak dla mnie jest w 100% OP. Level to tutaj zapierdziela tak szybko. Czasem wychodzi profit, czasem waste, wszystko zależne ile imbu itemów wylatuje, choć też wam powiem, że warto. Łatwo jest tutaj się wysypać tak naprawdę, mimo wszystko te kwary potrafią czasem uderzyć, ale jeśli ktoś w sumie zazwyczaj chyba druidem ani żadną inną profesją, nie przypominam sobie, żebym na kwarach kiedykolwiek biegał. Teraz troszeczkę się odmieniło, Monczury tutaj mają fajnie, również na drugiej dzielnicy, ale to akurat na Jalahar, w sumie co ja wcześniej powiedziałem, chyba mówiłem, że tutaj jest na Liberty Bay byłem, te kwary, ale również na Jalahar jest bardzo fajnie, ale tam jest list, przynajmniej wtedy kiedy ja grałem, list był zawsze tak zawalony, że nie mogłem nawet się dopchać, także mam nadzieję, że uda mi się nagrać z tego oto spota oraz Jalahar coś specjalnie dla was na kanał, dla tych, którzy gdzieś tam dopiero zaczynają i nie wiedzą o co chodzi. No i później klasyka, Giant Spidery, oczywiście taskowanie, no i później wróciliśmy sobie na kwary, bo więc nawet po gainie to chyba był nawet dabelek, także bardzo szybko wbiliśmy level, nieubłaganie, że nawet w sumie nie zrobiliśmy sobie tutaj zdjęcia z widzami, bo zazwyczaj gdzieś tam jest tradycja na tym kanale, żeby sobie tą foteczkę zrobić, jednak następny nie zrobiliśmy. Wydawało mi się, że zrobiliśmy, ale jednak nie. No to drodzy widzowie, to by było na tyle. Jeśli macie jakieś sugestie, co by dograć tutaj na temat Monka, bo naprawdę chociaż jeden odcinek na tydzień chcę nagrywać, powoli sobie wracać, no i dalej trenować, no i oczywiście też grać tym Monczurem, no bo naprawdę fajna profka, coś zupełnie innego, no i dalej ją w sumie odkrywamy, mimo to, że chyba tam niektórzy już mają 500 plus levela albo jeszcze wyższe, więc no ale ja nie jestem wszyscy. Także drodzy widzowie, wszystkie uwagi mile widziane w komentarzach. Mam nadzieję, że miło mnie tutaj przywitacie ponownie, bo dawno nie było żadnej nagrywki. No i teraz miałem na jesień wracać, ale w sumie po co czekać do jesieni, jak mamy piękne lato i też warto coś tutaj podziałać, popracować. Także ja dziękuję za uwagę. Do zobaczyska. Życzę wam miłego dnia. Na razie. Yo.